poprzednim odcinku Robinsonów Agnieszka wpadła w szał Już po prostu szlak mnie zaraz trafi. Jak można tak ludziom kłamać prosto w oczy? i obrała za swój cel Damiana. Kiedy chcesz go wywalić? Na następnej radzie. Na następnej razie. Na następnej radzie. Myślisz, że to będzie możliwe? To będzie idealny moment. Wizyta w restauracji otworzyła Oli i Damianowi szansę na ukryty immunitet. Żeby dostać ukryty immunitet, należy otrzymać 0 punktów zadania. I chociaż Damian podjął ryzyko, został jednak przechytrzony. Pozostało 8 osób. Kto odpadnie dzisiaj? Hej. Hej. Wziąłeś sobie herbatkę. Tak, są ciasteczka, więc stwierdziłam, że herbatka będzie pasować. No jak dzisiaj po radzie? No fajnie, wszystko wyszło dokładnie tak jak zaplanowałam, więc super. Nawet nie sądziłam, że się uda. No wyrzucenie Damiana było było bardzo dużym krokiem i teraz gra będzie wyglądała zupełnie inaczej, myślę. I nie wiem do końca jak się ułoży, ale mam nadzieję, że jakoś też pójdzie. A to powiem Ci mój sen. No. Więc rano obudziło mnie chrapanie Damiana w najlepszą część snu. Dziło mi się, że dajesz mi drugi ukryty immunitet. I właśnie w tym momencie chrapnął i mnie obudził. I to był proroczy sen, że mi Damian przeszkodzi w dostaniu immunitetu. I ja mu powiedziałam: Damian, obudziłeś mnie w takim fajnym śnie, dzisiaj odpadasz. No i co, Basia? Gra się zaczęła? Nie no, gra się zaczęła myślę parę dni temu. A dzisiaj? A dzisiaj było dość ciekawie, no. Myślę, że były emocje, szczególnie dla mnie. Znowu dostać głosy. I co ty na to? Myślę, że powinno dostać jakąś super, nie wiem, promocję na coś, jak dostanę najwięcej głosów w tej edycji. A kto jest twoim celem numer 1 w tym momencie? Nie mam. Odpadł. Damian? Myślę, że tak. To będzie spokojna gra teraz. Nie wiadomo. No wiem, że Damian mi ufał. Ale mam też wrażenie, że jakby zrobiłem ten krok przed nim trochę. Nie wiem jak bardzo w czasie, ale jednak. I co teraz? Jesteś jedynym facetem w grze i 7 kobiet jeszcze zostało. Faktycznie. Będę mógł powiedzieć, że doszedłem najdalej z facetów. Chciałabym wywalić Sekira i chyba mam co do tego poparcie, ale potem już ja będę zagrożona. Bo potem już ludzie ogarną, że mam wpływy i będą chcieli mnie wywalić, to na pewno. Na ten moment jestem całkiem pewna Levi. Już 2 mocno skomplikowane plany wypaliły. Konflikt zacznie się wtedy, kiedy będę chciała wywalić Wistach. Bo Wistach jest od niej, ode mnie są Agnieszka i Wiktoria i teraz też Ola. No ja mam więcej ludzi. Ona za wszelką cenę będzie chciała chronić Wistach. No ja bym wolała wywalić kogoś, kto nie jest ode mnie. No i co, pod Damian bardzo duże przetasowanie to zrobi, myślisz? Odpad zgodnie z planem. Myślę, że będzie tylko lepiej. Jak się czujesz mocno? Pozycja? Bardzo silnie, tak. Czuję, że mam bardzo dużą pozycję. Kto jest twoim największym przeciwnikiem teraz? Mam wrażenie, że nie mam żadnego prawdziwego przeciwnika jeszcze w tej grze. Może Agnieszka? No, wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku. Tak? Wszystko zgodnie z planem. Nie był to mój plan tym razem, ale ten plan bardzo mi pasował, wszystko układa się tak jak chcę. Tak, totalnie, tamten sojusz już się rozwalił, także wszystko jest okej. Jakie sojusze teraz są? Jakie są teraz sojusze? No, Sanafia ma wciąż sojusz z Fabellą. Sanafia i Levi się połączyły na tej poprzedniej radzie, także też mają sojusz. Ja mam sojusz z Olą i mam sojusz z Sekirem, tak myślę. Nie wiem. Źle się czujesz? Zimno. Zimno ci? Masz jakieś wrażenia, przemyślenia po radzie? No już wiem, że umarł Jan. No na podstawie tego, co udało mi się dowiedzieć od ludzi na temat tego, co mieli w dziennikach lub na podstawie tego, co mi pokazali, co mieli w dziennikach,
no to kreuje mi się taka wersja historii, że ostatecznie Ania zrobiła świadomie bądź nieświadomie jakąś potrawę z grzybów i otruła nią Jana, a Matylda gdzieś tam leżała naćpana, jak to w sumie ona przez większość tego wyjazdu. No i ja po to tu jestem, żeby się dowiedzieć, jak to się skończyło. Zapraszam! Witam Was na dzisiejszym wyzwaniu o immunitet. Na początku, Sanafia, musisz mi go zwrócić. Immunitet jest znów do zdobycia. W dzisiejszym wyzwaniu zagramy w standardowe wyzwanie Robinsonową ankietę. Każdy z Was dostanie do wypełnienia kwestionariusz. Odpowiedzcie na pytania. Od tego zaczniemy, potem przejdziemy do drugiej części wyzwania. Rozdam Wam długopisy i kartki. Myślę, że pytania z ankiety były super. Ja bardzo lubię zadania z ankietami. Co to za pytania? Nie było takich żadnych chamskich pytań, były raczej takie albo pozytywne, albo zabawne. Te pytania są trudne. Nie wiem, kto to jest Friedrich-Hunderwasser. Dobra, napiszę w listach, brzmi trudno. Co to znaczy czarny koń? Tak jak czarna owca? To najprędzej nazwałby swojego pierwotnego syna Bakłażan. Nie, że Bo ja uważam, że nie powinno się nadawać dzieciom pospolitych imion, bo je to krzywdzi. Także to jest całkiem niezła propozycja. Chciałbym chcę widzieć Louvre. Możliwe. Teraz sprawdzimy, czy wiecie, jak głosowała większość. Będę zadawał dokładnie te same pytania, a Wy będziecie musieli pokazać odpowiedź, ale teraz kierujcie się tym, jak mogła głosować cała grupa. Jeśli odpowiecie poprawnie, będziecie mogli podejść do stolika, wziąć czyjeś jabłko i wyrzucić je gdzieś. Jedzenie. Możecie też je zjeść. Walczycie o immunitet, czyli bezpieczeństwo na dzisiejszej Radzie Plemienia. Pewne miejsce w finałowej siódemce. Możemy więc rozpocząć ankietę. Zadaję pytanie, przygotujcie sobie odpowiedź i na mój znak wszyscy odwracacie odpowiedź bez patrzenia na odpowiedzi innych, ok? Kto ma najlepszy gust? Już wszyscy są gotowi? Pokazujecie odpowiedzi. Głosy podzieliły się pomiędzy Basią a Olą i jeden głos na Agnieszkę. Poprawną odpowiedzią jest Ola. Ola ma najlepszy gust, waszym zdaniem. Levi, możesz zacząć. Sekir stracił pierwsze jabłko. Listach. Co to za jakiś sojusz w ogóle? Sekir. Listach nie oszukuj. Sekir stracił już 2 jabłka. Sanafia. Ja od razu uprzedzam, że idę od tyłu alfabetycznie. Przepraszam. Lista straciła jabłko. Levi straciła pierwsze jabłko. Drugie pytanie. Kto jest najinteligentniejszy? Bardzo proszę o pokazanie odpowiedzi. Głosy dzielą się między Wistach a Levi i jeden samotny głos na Sekira. Wistach jest poprawną odpowiedzią, tak więc Wistach, Sanafia, Agnieszka, Fabella oraz Basia mają poprawnie. Jesteś najinteligentniejsza. I się mszczę. I się mści. Jaką pogardą. Stracił wszystkie przedmioty. Niestety odpada z wyzwania. Możesz zabrać swoją kopertę. Po drugim pytaniu, super. No spoko. Levi straciła drugie życie. Fabella Ale wymyśliłam to eliminuje, przed ruchem Agnieszki. eliminuje Levi z gry, niestety. Basia eliminuje
Kolejne jabłko w Wistach. W Wistach zostało jedno jabłko. Ten stolik jest jakiś feralny. Wszyscy z tego stolika zostają eliminowani. Sanafia straciła jedno jabłko. W Wistach 2 jabłka. Pozostali mają jabłka w komplecie. No to może teraz trochę zabawniejsze pytanie. Kto najprędzej nazwałby swojego pierworodnego syna Bakłażan? Kto miałby ochotę nazwać swojego syna Bakłażan? Jesteście gotowi? Ho. Większość głosów na Levi, pojawiły się też głosy na Ole i na Fabellę, ale to w Wistach nazwałaby swojego syna Bakłażan. Basia ma rację. Zapraszam. Ja uważam, to bardzo ładne imię. Możesz zabrać komuś jabłko. Nie wiem co mam robić. Sanafia Nie mam pojęcia zielonego. traci drugie jabłko. Kto mógłby zjeść robaczywe jabłko? Pokazujecie. Mamy podział głosów między Levi a Sekira, ale Basia stwierdziła, że to ona zjadłaby robaczywe jabłko. Waszym zdaniem to Sekir zjadłby robaczywe jabłko. To jest to wyzwanie z No jedzenia. tak, dokładnie dlatego Agnieszka i Sanafia mają rację, możecie komuś zabrać szansę. Ola traci pierwsze życie. Serio? Sorki. Brawo, Agnieszka. W Wistach, nie mam sojuszu. nazwałabyś syna Bakłażan, ale mimo tego nie wygrywasz tego wyzwania. Bardzo mi przykro. Kto odniesie największy sukces w życiu? Kto jest człowiekiem sukcesu? Głosy dzielą się pomiędzy Wistach, Ole i Basie. Ola, masz rację, jesteś bardzo pewna siebie, więc odniesiesz sukces w życiu. Agnieszka i Ola mają rację. Ola, możesz zabrać komuś jabłko. Bardzo czekam, aż odniosę sukces w życiu. Mam nadzieję, że wyniki dzisiejszego wyzwania okażą się prorocze i rzeczywiście odniosę sukces w życiu i rzeczywiście mój styl nie jest taki okropny. Fabella traci pierwsze jabłko, Agnieszka zapraszam. No dobra, przepraszam. Basia straciła pierwsze jabłko. Jeśli zamienilibyśmy wszystkich was w zwierzęta, który z graczy najprędzej przyjąłby postać pingwina? To było takie randomowe pytanie. Pokazujemy. Sekir, Basia czy Levi? Otóż waszym zdaniem jest to Sekir. Ola i tak odniesie sukces w życiu. Ola traci kolejną szansę. Basia. Skoro Agnieszka, to jak... Agnieszka traci pierwsze życie. Wchodzimy w poważną grę teraz. Kto jest najlepszym strategiem? Głosy dzielą się między Agnieszkę, Sekira, Wistach, Sanafię. Bardzo dużo typów. Waszym zdaniem najlepszym strategiem w tej grze jest Sanafia. Basia jako jedyna ma rację. Zapraszam. Na wyzwaniu ludzie zagłosowali na mnie jako na najlepszego stratega. Szkoda. To mogło im uzmysłowić, że naprawdę mam ze wszystkimi kontakty. I tego się właśnie boją. Sanafia, jesteś najlepszym strategiem, ale już tego immunitetu nie zdobędziesz. Odpadasz z tego wyzwania. Kto ma najmniejsze szanse, żeby dotknąć swoim nosem foki? Mam 2 mocne typy. Pokazujecie. Głosy dzielą się między Basię, Fabellę i Wistach. Macie rację. Basiu, najwyraźniej nie dotkniesz nosem foki i nie zgadłaś. Basiu, ponieważ za każdym razem, kiedy na ciebie głosuję, nie odpadasz. Dobrze, czynisz. Ola, przepraszam. Ola odpada z gry, Basia straciła jedno życie. Wiem to ja, a ze złości. Kto jest najszczęśliwszy? Mamy 2 głosy na Sanafię i 1 głos na Fabellę. Waszym zdaniem najszczęśliwszą osobą tutaj jest Fabella. Basiu, masz rację. Agnieszka czy Fabella? Agnieszka traci szansę. Kto najlepiej zna przepisy BHP? Pokazujecie. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że to Ola. Ola zna najlepiej przepisy BHP. Agnieszka, proszę bardzo. No dobra, najwięcej. Fabella. Każdy ma po jednym życiu, więc ważna decyzja. Bez sensu, jak teraz wezmę od Agnieszki, to Basia będzie musiała wziąć ode mnie. No właśnie. Jak weźmie Basię, to Basia będzie jeszcze mieć głos, czy Tak. nie? No dobra. To niech Basia zdecyduje.
Basia odpada z wyzwania, ale ma jeszcze ostatnią decyzję. Basiu, zapraszam. Muszę zdecydować pomiędzy Agnieszką a Fabellą. Jedna z nich odpadnie z wyzwania, druga wygra immunitet. Bardzo ważna decyzja. Podczas wyzwania Basia miała ostatni ruch, w którym musiała zdecydować, kto dostanie immunitet, czy Agnieszka, czy ja. Całe wyzwanie sprowadza się do twojej decyzji. Komu chcesz dać immunitet? Agnieszce czy Fabelli? Fabella odpada z wyzwania, Agnieszka wygrywa immunitet. Szczerze mówiąc, bardzo żałuję, że nie dała immunitetu mi, ponieważ tak mnie boli głowa i tak się źle czuję, że po prostu poszłam spać, gdyby to zrobiła i nie musiałabym po prostu planować z ludźmi. Agnieszka, zapraszam. Bałaś się ankiety po ostatniej swojej edycji. A tu proszę, nie dość, że same miłe odpowiedzi, to jeszcze immunitet. Macie teraz czas na narady. Wieczorem widzimy się na Radzie Plemienia. Fabella się strasznie wkurzyła na Basię dzisiaj. Już się nastawiła na to, że nie będzie musiała wychodzić na dwór i pójdzie sobie spać w spokoju, a teraz musi z kimś rozmawiać. No po prostu tragedia jakaś. Jestem super wdzięczna przede wszystkim za ten immunitet, ale myślę, że zrobiłaś to też dlatego, bo jakby chciałaś się jakoś dogadać, więc teraz liczę się z moim zdaniem. Myślę, że możemy się dogadać, szczególnie po tym, jaka była rada. No właśnie, nam też się tak myślę. udało. Czy dla mnie najkorzystniej byłoby wyrzucić chyba Levi, tylko Sanafia na nią nie chce głosować. Sanafia by chciała na Sekira, Sekir by chciał na Sanafię. Długo rozmawiałyśmy dzisiaj z Agnieszką, jako że jest mi winna taką wdzięczność za to, jak zadecydowałam na wyzwaniu. Nie chciałabym za bardzo, żeby odpadła Sanafia, bo jej ufam, w sensie, że myślę, że nie zagłosowałaby na mnie i wiem, że też nie chce głosować na ciebie. Ogólnie jest trochę śmiesznie, bo każdy plan głosowania na kogokolwiek zaczyna się od planu na Basię. To jest takie, okej, jak nie wiesz co powiedzieć, to powiesz, że głosujesz na Basię i każdy w to uwierzy, więc... No mi też by bardziej pasowała Basia chyba. No w sumie na tamtej radzie było głosy na Basię. Były 3, więc no Skoro były 3, to można zrobić skpiec. No tak. Basia nie lubi mówić o strategii. Basia dzisiaj powiedziała sędziom, że ona już wolałaby w sumie być w tym jury i nie rozmawiać o tej strategii. No okej. Sędziowie narzekali, bo Basia powiedziała, że o fajnie wam, w sumie też chciałabym już móc nie gadać o strategii. I na to narzekali sędziowie. Po coś tu przyjechałaś chyba, nie? Kurde, no. Jak nagle zbiera się zbyt wiele osób w jednym miejscu i nie wiadomo o czym mówić, to mówią, że tak, głosujemy na Basię, po czym wszyscy się rozchodzą i mówią o innych planach. No tym bardziej jak mówi coś takiego, no to jakby nie jest żadnym zagrożeniem po prostu w finale, a tak naprawdę dała mi znak, że chce ze mną głosować, no to po co, czy ja jestem jakaś głupia? Czy byłyby głosy na Levi? Byłyby, jak się, Sanafia? no oprócz Sanafii wszyscy by na nią I widzisz, zagłosowali. będzie kolejna rada, na której Sanafia wie o co chodzi, ale nie głosuje na tę osobę. Mogłaby nawet nie wiedzieć o co chodzi. No dobra, czyli chciałabyś na Levi. No tak. Pojęcia tak naprawdę co zrobić i w którą stronę coś, co mi się na dłuższą metę bardziej opłaci. Chcecie na obiad makaron z tymi pomidorami, z pasatą pomidorową i z kukurydzą? Bo tam jest mnóstwo pomidorów, pasaty i wszystkiego, a oni mówią, że niczego nie ma i poszli do restauracji, nie? A to nie jest Poszłaś do restauracji. No ci wyeliminowani poszli. To jest inne. Wyeliminowani zamiast robić nam obiad, to poszli sobie do karczmy na obiad. W listach jest dobrym ziomkiem i stwierdziła, że zrobi obiad pomimo tego, że straci trochę rozmów, no i lubimy to. Jestem taka nie mogę znaleźć deski do krojenia. Robię na obiad moje słynne poznańskie specjały, to znaczy makaron z pomidorami, pasatą i wszystkimi warzywami, jakie znajdziesz w domu. Gdzie jest deska do krojenia? Czy ktoś ma strategię, że ukradł deskę do krojenia? Sanafia chce wyeliminować Sekira. Sekir chce wyeliminować Sanafię, a Agnieszka chce wyeliminować Levi z jakiegoś powodu. W każdym razie wszystkie te trzyniki to nie jestem ja, a tam gdzie trzech się kłóci, tam w listach korzysta. To ja bym chciała wywalić Sekira. No i Sekir bardzo, bardzo chce ciebie teraz wyrzucić. Domyślam się tego, ale myślę, że, znaczy mam nadzieję, że wam też się będzie jego wywalić. Chciałabym wyrzucić Sekira, bo mocno kręci. Druga rzecz jest taka, że najmniej mu ufam. On najbardziej skacze, on
Dużo ludziom mówi różne rzeczy i tak naprawdę jego jestem najmniej pewna w tej całej grze. Wydaje mi się, że z Sekirą jest chyba teraz ostrożnie, bo mi się wydaje, że na przykład z Agnieszką ostatnio się dobrze dogaduje. Tak, tego się boję. No ale co wtedy mogłam zrobić? No mogą się przekonać w listach. Jak wiesz, jej obiekty pasują. Kto ją bardziej przekona, to nie uma. Szczerze, chciałabym się ciebie zapytać, kogo chcesz wyrzucić dzisiaj. Po prostu taki plan, żeby wyrzucić Sanafię. No słyszałam. I potrzebujemy 5 głosów na to. Ciężko jest mi powiedzieć, czy mogę zaufać Oli. Ma takie podejście dość zrezygnowane. To jeszcze wystarczy Basia i będzie 5 osób. Sanafia bardzo chce Sekira wyrzucić. Tak, Sanafia chce Sekira. Myślę, że byłoby miło, gdyby Sanafia dzisiaj odpadła, ponieważ Sanafia nie kryje się z tym, że uważa mnie za ziemniaka i nie jestem w jej sojuszu, pomimo tego, że wczoraj zagłosowałam z nią. Absolutnie nie można tego powiedzieć, Agnieszce nie Fabelli. Że Sanafia, nie? Tak. Tak jak ci mówiłam, no ja bym chyba najbardziej chciała ten Levi, bo mam z nią najgorszy kontakt z tych wszystkich ludzi. Ale nikt nie chce Levi. Dla mnie wszystkie 3 opcje są spoko. A co? Chociaż Sanafia najmniej. Okej, no to super, to się dogadamy. Co myśli w listach? W listach myśli, że jest wolna Sekir Sanafia. No trochę jest, ale... Najpierw trzeba nalać do garnka na makaron wodę. Nalewamy wodę. Czy wiecie, że woda gotuje się szybciej, jeżeli przykryjecie garnek pokrywką? Nie mam pokrywki. O, co się pali? Coś się pali, a dopiero nastawiałam wodę na makaron. Dobra, no ty byś się chciała trzymać z Sanafią. Tak, no ja też bym się chciała trzymać z Sanafią, tylko te wszystkie osoby chcą głosować na Sanafię. Na Sekira chce głosować Sanafia, chce głosować Fabella, chce głosować Levi. Ja po zagłosowałam na Sekira, no. Ja wtedy spoko, ja bym wolała na Sekira, już nie zmieniać, bo nie mamy tak dużo czasu do tej rady. No właśnie, to też mnie trochę niepokoi. Teraz kroimy cukinię. To jest bardzo duże kawałki cukinii, bo ten nóż jest beznadziejny, ale wy w domu kroicie cukinię ostrym nożem. Kroimy cebulę. Nie da się kroić cebuli, trzeba mieć zamknięte oczy przy krojeniu cebuli. Może nic nie widzę. Ja nie chcę wyrzucać Levi w tym momencie, bo ona jest mostem do Basi, ale i do Listy. Basia dała mi immunitet. Ja jestem mostem do Basi. Ale miała do wyboru ciebie do Fana. No tak. No jakby to wiesz, to nic nie znaczy. Nie chcę też być aż pod takim wpływem Sanafi, że w grze zostają osoby, które mają dobry kontakt z nią, a jednocześnie chcą mnie wyrzucić, bo no, zaczynam się zastanawiać, skoro ona robi takie ruchy, czy faktycznie ten sojusz nasz jest aż taki prawdziwy. Paweł jest wściekła za to. Tak. Ale nie, że ty go masz, no, bo ona powiedziała, że źle się czuje i chce spać i tak to by mogło, a tak cię nie może. No nie, biedna. Wiem, że Sekir chce mnie wywalić. Tak? Tak. Nic nie mówię. Nie dziwi mnie to, bo jakby wszyscy nas łączą. Najbardziej w tym momencie ufam Fabelli. Agnieszka nie chce głosować na Sekira. Albo ja chcę na Sekira zagłosować. No wiesz. Sanafia, ja i Levi. I bardzo możliwe, że w listach będą głosować na Sekira. Aha, ona też chce na Sekira. Okej. Więc jeśli przekonamy wszystkich, że mamy większość, to jest w tym momencie starcie po prostu nasze, tak myślę. Myślę, że w obecnej chwili najbardziej ufam Sanafii jak Agnieszce i myślę, że ufam im w podobnym stopniu. To jest trochę tak, że my mamy sojusz B3, a cała reszta jest taki totalny rozsypca i trudno powiedzieć, kto jest z kim dogadany, bo są takimi wolnymi elektronami. Mamy większość. Głosuję z większością. Głosuję z większością. Ja mam wszystko pod kontrolą, każda jedna osoba ze mną rozmawia i aktualnie chce mieć mnie po swojej stronie. Jest obojętnie, kto z nich odpadnie i wszyscy odpadną. Gdyby była podwójna rada, to wywaliłabym 2 z nich. Jak była potrójna, to wszystkich 3. Nie.
Sanafia, bo Sanafia siedzi u siebie na górze w pokoju, rozsadzona na tym łóżku jak taki król, jak Don Vito z Ojca Chrzestnego. Sanafia siedzi w tym łóżku i tylko do niej przychodzi audiencja, po tych schodach się plebs do Sanafii. Ten plebs się do Sanafii skrada na górę i na przykład wczoraj na radzie to Fabella przychodzi, klęka przed Sanafią i się jej pyta: Sanafiu, czy ja mogę zagłosować na Damiana? A Sanafia myśli i w swoim wielkopańskim geście podaje rękę z pierścienia. Fabella całuje pierścień i już wie, że ma błogosławieństwo i może zagłosować na Damiana na radzie. Zaprośmy teraz sędziów. Witam Was na dzisiejszej Radzie Plemienia. To całkiem zabawne, bo Was czeka bardzo dużo stresu dzisiaj, podczas gdy sędziowie się chyba całkiem nieźle bawią. Agnieszka, masz całkiem niezłą passę w tych wyzwaniach w tej edycji. No właściwie ten immunitet nie był do końca moją zasługą, tylko no, najbardziej chyba Basi, no ale też no, innych osób, które decydowały, kogo pozbawiają jabłek, więc tak naprawdę powinnam za niego podziękować wszystkim innym, tylko nie sobie. To też wskazuje na to, jak bardzo mocno masz tutaj pozycję, że nikt nie chciał Cię wyeliminować z tego wyzwania tak naprawdę. Myślę, że to też nie jest tak, że nikt mnie nie chciał wyeliminować, bo nie zakończyłam tego z 3 jabłkami, tylko z 1. Basia, to do Ciebie należał wybór pomiędzy Fabellą a Agnieszką. Wybrałaś Agnieszkę. Dlaczego? Kierowałam się, myślę, tym, co według mnie po prostu w danym momencie wydawało się lepszą strategię na tym etapie gry. Levi, na początku gry zamieszkałaś w pokoju, z którego wszyscy zostali już wyeliminowani. Ty ciągle tu jesteś. Czy uważasz, że wbiłaś się bardzo mocno w to plemię? Uważam, że zawiązałam odpowiednio mocne relacje z częścią graczy. Nie czuję się jakimś odrzutkiem. Fabella, czy czujesz się jednym z zagrożeń? Już użyłaś ukrytego immunitetu, więc wskazywałoby, że masz niezłego nosa w tej edycji. Nie sądzę. Jakoś wydaje mi się, że zawsze ludzie uważają, że jestem taka niepozorna. Olu, czy lubisz grzyby? Bardzo lubię grzyby, ale jeszcze nie miałam okazji ich spróbować. Agnieszka, ty spróbowałaś grzybów na Robinsonach. Smakują Ci? Ty na Robinsonach szczególnie mocno. Posiadasz grzyba w postaci indywidualnego immunitetu. Jeśli chcesz, możesz go komuś przekazać. Na przykład Oli, która jeszcze go nie próbowała. Nie, ponieważ w przeciwnym wypadku będę głodna. W takim razie na Agnieszkę nie można głosować, pozostali są do dyspozycji. Czas głosować. Fabella, rozpocznij. Mam nadzieję, że ci wszyscy ludzie, którzy powiedzieli, że zagłosują razem ze mną, ostatecznie stwierdzą, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby głosować razem ze mną. Lubię Cię bardzo, 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 bardzo prywatnie. Nie lubię Cię bardzo, 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 bardzo w grze. Ciekawe, czy wszyscy zagłosują zgodnie z tym, co mi powiedzieli. Kurde, no, odpadam dzisiaj.
Mam wasze głosy. Zanim przejdę do czytania głosów, jeśli ktoś z was posiada ukryty immunitet i chce go użyć, teraz jest czas, żeby to zrobić. W porządku. W takim razie przeczytam głos. Pierwszy głos. Sekir. Mamy jeden głos na Sekira. Sanafia. Mamy jeden głos na Sekira, jeden głos na Sanafię. Sekir. Mamy 2 głosy na Sekira i 1 głos na Sanafię. Levi. Mamy 2 głosy na Sekira, jeden głos na Sanafię, jeden głos na Levi. Sanafia. Mamy remis. 2 głosy na Sekira, 2 głosy na Sanafię i 1 głos na Levi. Sanafia. Są 3 głosy na Sanafię, 2 głosy na Sekira, 1 głos na Levi, pozostałe 2 głosy. Szóstą osobą wyeliminowaną z Robinsonów nieukończony list jest Sanafia. Sanafia, podejdź do mnie z pochodnią. Pierwszy raz mam ten zaszczyt. Taka jest wola plemienia. Musisz odejść. Przewidujecie pewnie, że będzie teraz druga rada, ale nie będzie tej rady. Odbędzie się natomiast wyzwanie o immunitet. Wróćcie do domku, załóżcie sobie ciepłe rzeczy i wracajcie do mnie. Chciałam powiedzieć, że nie spodziewałam się, że mnie wywalą. Znaczy nie. Wiedziałam, że jest szansa, ale mimo wszystko nie wierzyłam w to, że mnie wywalą. A wywalili mnie głosami 5-2-1, czyli bardzo dużo było tych głosów. Wydaje mi się, że to był plan pod koniec ustawy. Myślę, że kibicuję Oli. To jest nowa i całkiem nieźle sobie tam nawiruje. RR6 mi się podobało bardzo, szczególnie ten wątek fabularny, można było się nieźle wkręcić i dużo to dawało dodatkowych opcji. Chwilę temu mieliście Radę Plemienia, ale nie zwalniamy kroku, tylko idziemy dalej. Przed wami wyzwanie o immunitet. Agnieszka, musisz mi go zwrócić. Mogę nie? Immunitet jest znów do zdobycia. W dzisiejszym wyzwaniu sprawdzimy waszą pamięć. Do 22:30 będziecie mogli spoglądać na planszę ze znakami. Plansza składa się z 70 znaków. 70 znaków bardzo skomplikowanych do zapamiętania. Wygrywa osoba, która zapamięta ich jak najwięcej. W dowolnym momencie będziecie mogli wstać i pójść je odtworzyć na jednym z 3 stanowisk. Od momentu, kiedy podejdziecie do danego stanowiska, włącza się minutnik, macie 7 minut na odtworzenie tego wzoru. Problem jest taki, że nie będziecie wiedzieli przez całe wyzwanie, która jest godzina. Tak więc, jeśli będzie 22:30, a wy jeszcze nie zdążycie podejść do tego stanowiska, nie będziecie mieli już szansy. Jeśli będzie 22:28, a wy podejdziecie do tego stanowiska, będziecie mieć wciąż czas tylko do 22:30. Pamiętajcie też, że są tylko 3 stanowiska.
i w momencie, kiedy dane stanowisko jest zajęte, nie można do niego podejść. Wyniki tego wyzwania poznamy jutro, na Radzie Plemienia. Wcześniej nie będziecie wiedzieli, kto ma indywidualny immunitet. Dowiecie się tego tuż przed samym głosowaniem. Gotowi? Tak. Start. Basia zdecydowała się podejść i układać. Cześć Basiu. Hej. No i jak tam? Jak poszło wyzwanie? Było fajne, tylko że było zdecydowanie za zimno i zaczęły się trzymać ręce, po prostu nie mogłam ułożyć układanki. Miałaś jakąś technikę zapamiętywania? Wydaje mi się, że nie miałam żadnego sposobu, tylko wydawało mi się, że uda mi się stworzyć układankę, ale zabrakło mi czasu i moje ręce nie chciały ze mną współpracować. Możesz teraz wrócić sobie do domku, położyć się, robić co chcesz. Miłego. O. Dziękuję. Levi zdecydowała się układać. Fabella zajmuje trzecie stanowisko. Agnieszka również zdecydowała się układać. I co? Jak podobało Ci się wyzwanie? Było bardzo fajne, szkoda tylko, że ja w ogóle nie mam pamięci ani cierpliwości do tego. Zapamiętałam prawie cały górny rząd i trochę dolnego. Miałam wrażenie, że zapamiętałam pierwsze 4 rzędy, ale no jak już przyszło co do czego, to nic z tego. Miałaś jakąś strategię na zapamiętywanie? Moją strategią było nazywanie konkretnych symboli czymś, co mi się z nimi kojarzy, ale no nic z tego, musiałabym zapamiętać wierszyki, które one układają. Ale to jest niemożliwe. Jesteś w finałowej 7, Levi, brawo. Możesz sobie zejść na dół, masz wolny wieczór. No i co, Fabella? Dzisiejsza rada nie poszła najlepiej, nie? Najgorsze z tym wszystkim jest to, że te wszystkie złe rzeczy i to nagromadzenie wyzwań, jakieś nocne wyzwania nie dzieją się żadne z poprzednich 5 dni. Kiedy miałam pełną energię, wszystko było super, tylko po prostu teraz, kiedy umieram i wiem, że po prostu będę musiała iść spać i nie będę mogła nawet z nikim porozmawiać, bo nie dam już rady. Jesteś bardzo zmęczona, nie? Chcesz już iść spać, nie chcesz, żebym cię przetrzymywał. Poczęstuj się ciasteczkiem. Coś nie za długo, chyba się zastanawiałaś, co tam robić na tym wyzwaniu. Myślę, że jakbym posiedziała dłużej tam, to tak naprawdę byłabym jeszcze bardziej zła na to wyzwanie, ponieważ jakoś dłużej bym się męczyła, a i tak bym nie ułożyła jakoś specjalnie dużo więcej. Sekir zdecydował się układać. Nie mogę ich znaleźć. Wistach skończyła patrzeć na planszę, poszła układać. Ola jako ostatnia dołącza do układających. To jest aborcja.
To jest stary student, który to był grzyb. Boże, nie pamiętam, ale to jest tu na pewno, na 100%. O, to jest 4. O, 4. To 4. To jest 3. Funkcja całkująca, dobrze robiąca była tutaj. Co tutaj nie było, to było czymś dobrze. Damy jakiś tu. Tego damy tu. Słodkie kotki, mangę, słodkie zwierzaczki. Widzę, że jesteś zdenerwowany. Wyzwanie było bardzo trudne. Musieliśmy zapamiętać planszę złożoną z wielu skomplikowanych elementów i potem ją odtworzyć. Kiedyś uczyłem się chińskiego i miałem zajęcia z mnemotechnik, czyli zapamiętywania pamięciowego obrazków. I no, przypomniałem sobie kilka takich strategii, jak zapamiętywać takie rzeczy. Miałem cykl pół roku. I robiłem styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i tak dalej. I w każdym roku działo się coś innego. No i co, Wistach? Jak poszło wyzwanie? No, wyzwanie nie poszło mi za dobrze. Wyzwanie poszło mi jak takie typowe właśnie kolokwium, do którego uczysz się dzień przed. To jest takie, zapamiętujesz na pamięć, na pałę, jak najwięcej potrafisz, ale w sumie nie chcesz totalnie tego zapamiętywać tak naprawdę i twój mózg odrzuca te informacje i w momencie jak siadasz na kolokwium, to wiesz, słyszysz, że gdzieś dzwoni, ale nie do końca wiesz, w którym kościele. Cześć Ola. Cześć. Jak się podobało wyzwanie? Widziałem, że bardzo entuzjastycznie do niego podeszłaś. Bardzo, ponieważ pamięć nie jest moją mocną stroną, więc chciałam, żeby było jak najmniej wstydu przy ogłaszaniu wyników, ale wyszło jak zawsze. Czyli? Kiepsko. Ale dlaczego? Wydaje mi się, że dobrze zapamiętałam. Ułożyłam sobie bardzo fajne historie o wielorybach, kotkach i mangowcach, ale niestety nie pomogło mi to przy ogarnianiu bałaganu, co jest moją drugą nemesis, utrzymanie porządku i zabiło mnie to, że nie wiedziałam, gdzie mam ułożyć moje kartki. Cieszysz się, że Sanafia odpadła? Bardzo. Ty? Znaczy jest mi przykro, bo Sanafia jest bardzo miła, ale no, nie miałabym z nią szans w finale, ani nie miałabym szans jej kontaktami na tym etapie gry. Wyzwanie się zakończyło. Wszyscy ułożyli już swoje plansze ze znakami. Teraz pójdziemy i przeliczymy, kto wygrywa to wyzwanie. Uczestnicy dowiedzą się o tym dopiero na Radzie Plemienia. To był krab, nie? Bo dla mnie to były 2 literki i czujący most. Dla mnie to było... A Wistach i Liwej może to krab. Tak, to był krab. O nie, Seki, weź po prostu, nie mogę na to patrzeć. Ja też. Mieli mi się w oczach od tego. Sposób zapamiętywania Oli był super. I to jest tak, tutaj jest wypita wódka, bo tutaj jest student, on się przewraca i nie wie jak napisać trójkę, się zastanawia i mu nie wychodzi. Ale ponieważ się uczy, to znaczy, więc się równa, że on z takiego normalnego ziemniaczka się robi coraz mądrzejszy i mu się robią zmarszczki i się uczy tych całek, bo tutaj są całki, a 4 to jest zwykła liczba i na koniec już umie wszystko. I teraz tutaj jest zwykły ziemniaczek, który podąża drogą do oświecenia, tak, tą drogą, która jest bardzo kręta i prowadzi przez krajobrazy. I czy mu się uda podążać tą drogą? No i widzi w oddali grzyb, 3. grzyb, no i on się tak coraz bardziej zbliża do tego grzyba, ale czy to jest dobry grzyb? No i na dole mam tak, mamy podział na 2, bo mam 2 pasje. Słodkie kotki, mangę i słodkie zwierzaczki. 2 pasje, nie? I dzielę ją z przyjacielem, ale nam to się rozpada, bo on już nie chce. I ja się czuję bardzo smutnie, to jest morze łez, z którego wreszcie wypływam. A potem to jest bójda na resora, więc sobie odjeżdżam takim samochodzikiem resorakiem do grzyba i zagłady. To jest funkcja parabola całkująca, czy całkująca, rosnąca, jak ptaki odlatująca, w bańce siedząca. Tutaj jest aborcja, potrójna aborcja, aborcja do końca. I teraz tak, mam 2, 1, 3. Znowu mamy tą mangę, no i w mandze jest wąż i on gryzie, dlatego tutaj są 2 dziury, ale zabija 3 osoby znowu. Czy zabija? No i jest, że zabija, bo to jest aborcja. I ten wąż sobie potem tak podróżuje taką krętą ścieżką i zabija 2 osoby na końcu.
jestem fajnym ziemniaczkiem, ale się łamie, więc chyba są takie dwie połówki ziemniaczka, no i to jest zagłada ziemniaczka. Ale czy na pewno zagłada ziemniaczka? A potem jest równanie, ale od równań są trudniejsze całki, a od całek jest trudniejsze robienie spinaczy, a od robienia spinaczy jest trudniejsza decyzja aborcji. A od aborcji trudniejsza jest tylko wędrówka po górach. Mogę się was pytać, jakie macie kartki z dziennika? No, Ja mam Jana 1. Tak, bo to było coś takiego, że Jan pisał jakby list w tym 4. dniu i umarł w trakcie pisania tego listu. A, to był ten niedokończony list. Tak, to był ten niedokończony list, bo generalnie Ania go otruła. Oni Tylko żarli nie do końca ten parmezan, żarli nie? grzybki. To, że przeczytałem najpierw kartkę 4, potem 1, potem 3, potem 2. No jakoś nie rozjaśnia w mojej głowie tego wszystkiego, co tam się stało. Nie wiem, nie mam pojęcia, co te kartki dają. Jest tylko jeden przedmiot w tej trzeciej kartce, śmieszne. Tak. I słowo intertekstualność. Że Ania zrobiła jakąś potrawę z grzybków i otruła nią Jana i jakby Matylda gdzieś leżała naćpana, Ania niby próbowała pomóc Matyldzie, ale też jakoś zasnęła czy coś i obudził głos policjanta, który mówi: dziecko, co ty najlepszego narobiłaś. Aha, czyli że to policja myśli, że Ania. Ania zabiła Jana chyba, ale nie wiadomo, czy to jest przypadek, czy gotowała ten ser, Dla mnie to brzmiało tak jakby... Mówiła, że będzie zabójczo smoczy. Ale to chyba nie Ania gotowała. Znaczy ja to zrozumiałam tak, że w sumie to Matylda gotowała i otruła tego Jana. Tak? Nie rozumiem, te dzienniki według mnie mówią o przedmiotach i to jest wszystko, nie? Chyba że chodzi o dowiedzenie się faktycznie, kto umarł, kto zabił. No nadal nie mamy pewności po przeczytaniu tylu listów, co tak właściwie się stało. Ugotowała risotto. Niczego nie podejrzewała. Ale ja wiedziałam, że to ma być mój ostatni posiłek. Miłości i śmierci, jakże bliskie sobie jesteście. I co was od siebie oddziela? A, cienka to granica. Właściwie ja myślę, że Agnieszka jest taka, że akurat wszyscy nie będą chcieli głosować teraz, także spoko chyba, nie? No chyba tak, czyli Levi na pewno. No i Levi tak chciała. Jeszcze nie wiadomo, kto wybrał wyzwanie. No właśnie. Ale wątpię, że to była. Też mi się wydaje, za szybko opuściła chyba. Plan jest dzisiaj taki, żeby głosować na Agnieszkę. Głosujemy na Agnieszkę dlatego, że myślę, że jest na celowniku wielu osób. Co jesteś o głosowaniu na Agnieszkę? Na Agnieszkę? Nie? Nie wiem. No Levi tak chciała. A ty, Basia, kogo byś chciała? Fabelą? Fabela jest urocza, jest taka słodka, ale nie wiem, co więcej mogę powiedzieć o jej strategii. Takie, no spoko, ale jak nie, no to też spoko. Nie wiem, może śpi w tym momencie. Jak się czujesz po tym, jak wyrzuciłam Sanafię? Źle. Czujesz złość na mnie? Ale co, chcesz na mnie zagłosować? Bo ja na siebie nie chcę głosować. Nie chcę na ciebie głosować, ale... To co mówi Agnieszka oprócz Levi? Ja bym chciała wywalić Basię, bo ona mnie denerwuje strasznie w tej grze już, w sensie jej łożenie i Ale co, to mówienie. myślisz, że Agnieszka by mi uwierzyła, że ja chcę z wami Basię wywalić? Zachowanie Basi jest słabe, tak generalnie, w sensie ona ciągle mówi, że moglibyście mnie w końcu wywalić, to poszłam sobie na spacer i ogólnie nie chce mi się grać. I strasznie mi to przeszkadza, że jakby odpadają osoby, które chcą grać, a trzymamy w grze Basię. Wiesz co, ja się z Agnieszką nie dogaduję już od paru lat. Bo ona mi jedno mówi, a drugie robi. Ja cokolwiek ja jej powiem, to idzie do reszty ludzi. Dlatego chcę ją wyrzucić. Ale boję się, że ma tu hej. To ty nie chcesz, Levi. A wy chcecie? Uważam, że wyeliminowanie Levi będzie bardzo dobrym posunięciem strategicznym. Ja się bardzo boję Levi w finale, bo ona ma taką mega historię underdoga, nie? No i ma tyle przedmiotów i jeszcze ma Bogdana i Szpana. Rozmawiałam z Fabellą, i ona zaproponowała mi Basię w końcu. No jakby dla mnie okej. Agnieszka namawia od wczoraj na mnie ludzi, wczoraj oddała na mnie 1 głos. No ja mogę zagłosować na Basię. Mi jest naprawdę obojętnie. Chciałabym, żeby dzisiaj odpadła Agnieszka, ale nie byłabym smutna, gdyby poleciała Fabella też. Basia, no dobra. Nie no, generalnie ja chciałam pogadać o tym,
że ja uważam, że powinniśmy się mimo wszystko, co było wcześniej, dogadać we czwórkę z Sekierem i po prostu wywalić pozostałe 3 dziewczyny. Szczerze mówiąc nie wiem na ile mogę ufać ludziom w tej chwili. Jesteśmy w stanie stworzyć jakiś, z wami faktycznie można stworzyć taki stabilny sojusz, a one są totalnie, no nie wiadomo co im strzeli do głowy. Wszyscy wiedzą, że Levi ma bardzo dużo przedmiotów, bardzo gra na siebie i tak naprawdę na każdej radzie chce wchodzić w sojusz z kimś innym, więc zupełnie nie jest jakby stabilna. No to jakby teraz możemy mieć wspólny cel z tym, bo Levi ma ten podwójny głos, a totalnie właśnie też myślałam o tym, że jeżeli teraz zrobimy nawet tylko 4 osoby, to już spokojnie mamy większość, nie? Rozmawiałam z Fabellą i z Agnieszką. Nie wiem, czy mówią mi prawdę, ale chcą głosować na Basię. Agnieszka i Fabella. Ile jest na Agnieszkę, ile na Fabellę? Jest Basia, ty i ja też zagłosuję. No to 4. Rozmawiałam z Fabellą i Agnieszką. One chcą na Basię. I ja się nie zgodziłam. I z Olą rozmawiałam i Ola też mi się zgodzi. Okej. Więc nawet jeżeli będzie remis, to będzie pomiędzy Basią Spoko. a kimś, a nie mną. Rozmawiałem dzisiaj z Levi. Wpadła na bardzo dobry pomysł, który polega na tym, że ona nie odpada i zabezpiecza się na wypadek użycia ukrytego immunitetu. Będą 3 głosy na Agnieszkę, 2 głosy na Fabellę i najwyżej będą 2 głosy na mnie. Ja bardzo chcę, żeby Levi odpadła. Bardzo. Mówisz teraz prawdę? Tak, mówię prawdę. Z ręką na serduszku, słabo Bez skrzyżowanych paluszków. Wszystkie mam tutaj. Także jak ona nie odpadnie w 7. miejscu, to zajmie pierwsze. Myślisz, że masz szansę finału z nią? Ja? No. Nie. Dlaczego chcesz mi wziąć do finału? Bardzo się bałam proponować Sekirowi Levi, bo myślę, że oni mogą się razem dogadać. No ale nagle nikt nie chciał na nią głosować i co? Jak nie chcę? Co to jest? Sekir jest osobą bardzo niegodną zaufania. Zupełnie nie wiem, co siedzi w jego głowie, po której on stronie stoi. Jeśli chcesz tego. Levi ma świetną historię, jeżeli dojdzie do finału swojego zwycięstwa, kiedy mieszkała najpierw w jednym pokoju z osobami, które po kolei odpadały. Świetnie sobie radzi z historią, łamigłówkami i to jest historia prawie jak Rocky. Zaprośmy teraz sędziów. Gdzie oni są na Dopiero wstali. No dobrze, została was już tylko 7 w grze. Tempo przyspiesza. Listach, co oznaczają te gesty? Jakie gesty? Ja... Levi dała mi przydadzą ukryty immunitet. Trzymam, tak? Nie! Straciłam. To dopiero po głosowaniu. Boże, co wy robicie wszyscy, no? Przedmioty specjalne jednak na tym etapie gry i na kolejnych będą mieć coraz większą wartość. Fabella, jak się czujesz ze swoją ilością przedmiotów specjalnych, które masz? Taka biedna jest ta ilość przedmiotów specjalnych, jakoś tak nie poszczęściło mi się niestety. Ja sobie policzyłam, że jeżeli jest 20 przedmiotów specjalnych, można ich użyć do finałowej piątki, to na każdego z graczy przypadają 4 przedmioty specjalne. Widać, że niektóre już są zużyte. Niektóre, a tak, jeżeli jest ich 16, jeżeli ich zostało 16, bo zostały już użyte 4 przedmioty, to na każdego gracza przypada 3,2 przedmiotu specjalnego. Nie jestem dość daleko od tej liczby, więc jestem bardzo zadowolona. Agnieszka? Zastanawiam się teraz, kto ma moje 3,5 przedmiota specjalnego. 2,2. Porozmawiajmy jeszcze o wczorajszym wyzwaniu, ponieważ zaraz poznamy jego wynik. Basiu, zrezygnowałaś po 10 minutach i zdecydowałaś się układać. Co było motywem tak pochopnej decyzji? Właśnie to nie była może jakaś super podobna decyzja, po prostu chciałam się sprawdzić, jak to mi poszło, żebym teraz właśnie wstała i spróbowała ułożyć. A myślałam, że ewentualnie jedyne co mi idzie na plus, to ta przewaga czasowa. Przeczytam tylko podium.
Jeszcze chciałam wiedzieć, jak to się ma. Miejsce trzecie. 26 poprawnych odpowiedzi. Wow! Zdobyła Agnieszka. Naprawdę? O, jacie! To nieźle. Nieźle, ale niewystarczająco. Dobra, ale dużo mniej niż się spodziewałam. Znaczy dużo więcej niż się spodziewałam. 31 poprawnych odpowiedzi. Z drugim miejscem Ola. Bardzo ładnie. Twoja historia myślę, że była przekonująca. Aborcje i całki pływały w powietrzu. 42 poprawne znaki. To jest wynik lista. Wow! Proszę się jakaś cieszę. O Jezu, wygrałam coś! Fajnie ten grzybek, nie? Wygrałam coś, proszę! To jest pierwszy raz, kiedy wygrywasz immunitet tuż przed samym głosowaniem. Jesteś bezpieczna, ale możesz ten immunitet komuś przekazać. Czy decydujesz się? Nie daj! Zostawiam sobie mój immunitet. Tak Tego więc grzyba. czas głosować. Pozostali są do dyspozycji, nie można głosować na listach. Listach rozpocznij. Jezu, ale się cieszę! Nie wierzę, że wygrałam zadanie na pamięć. O Boże, super! Druga próba, zobaczymy, czy tym razem wyjdzie. Mam nadzieję, że jestem poza kręgiem zainteresowanych eliminacją, więc w sumie Mam wasze głosy. Zanim przejdę do ich odczytania, jeśli ktoś posiada ukryty immunitet i chce go użyć, teraz jest czas, żeby to zrobić. Jasne. Dziękuję. Agnieszka użyła ukrytego immunitetu. To jest rzeczywiście ukryty immunitet. Wszystkie głosy na Agnieszkę nie będą liczone. Przeczytam głos. Pierwszy głos. Agnieszka. Nie liczy się. Levi. Mamy jeden głos na Levi. Agnieszka. Nie liczy się. Levi. Mamy 2 głosy na Levi. Siódmą osobą wyeliminowaną z Robinsonów nieukończony list jest Levi. Levi, podejdź do mnie z pochodnią. Levi, taka jest wola plemienia. Musisz odejść. Wyeliminowaliście z gry Levi, zajęła ona 7. miejsce. Została was 6. Gratulacje, finał jest już bardzo blisko. Jeszcze tylko 2 osoby zostaną wyeliminowane, a następnie pójdziemy na finałową Radę Plemienia. Pozostańcie, by zobaczyć fragmenty kolejnego odcinka. W następnym odcinku Robinsonów finał! 6 uczestników stanie do ostatecznej walki. Przedmioty specjalne i fabuła wejdą w ruch. I tylko jeden uczestnik zostanie zwycięzcą. Cieszę się, że przyjechałam i nie żałuję. Myślę, że moja gra była bardzo mocna i gdyby mnie teraz nie wyrzucili, myślę, że gdybym doszła do finału, to bym wygrała. No po odpadnięciu czuję się, że zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby temu zapobiec. Dokonałam stosownych obliczeń i nawet swoim podwójnym głosem nie byłabym w stanie się obronić. Myślę, że fabuła w tej edycji jest super. Bardzo chętnie przeczytam wszystkie kartki z dziennika, jak już będzie do nich dostęp.
No to mam tutaj 3 przedmioty. Patelnię, telefon i szminkę i wszystko oddaję Basi. Ponieważ wszyscy inni głosowali na mnie. Dlatego odda mnie Basi.